Hejka, tu Daria z My Decoria. Dzisiaj będziemy robić taki zarąbisty projekt, pudełko cudowne, Galaxy. Zapraszam na film. Aha, film jest mega długi, najdłuższy w historii, ale jest fajny. Dziewczynki, dzisiaj mega fajny projekt z użyciem cudownego papieru. Ale najpierw standardowo pędzlem strzepuję kurz i maluję calusieńkie pudełko. W środku i od tyłu też. 2 razy farbą akrylową białą. A pomiędzy warstwami ścieram papierem ściernym. Nie pokazuję tego na filmie, bo to oczywista oczywistość, prawda? A i tak film jest długaśny. Już jakiś czas chorowałam na magiczny papier ze Stamperii z serii Kosmos, ale zawsze coś było ważniejsze. Tak czy siak, oto jestem z pudełkiem sosnowym i pokrywą o wymiarach 20×30 cm. Dosyć duże pudło, czyli sporo paprania. Rozpoczęłam pracę od wieczka, żeby później dopasować resztę. Jako główną ilustrację wybrałam jelonka, którego wyrywam podążając za prostymi liniami na grafice. Dokładnie przyglądam się obrazkowi. Zauważam spękania, kleksy, plamy, trochę jak akwarele, napisy oraz różne odcienie beżu, czerni, granatu, turkusu i fioletu. To wszystko przyda mi się do wtapiania papieru różowego w tło. Tych głównych elementów będę się trzymać i postaram się dobrać podobne kolory. Część z jelonkiem przyklejam na wieczku tak, aby głowa znalazła się na środku, a księżyc w lewym górnym rogu. Wszystkie papiery ryżowe przyklejam na klej do decoupage. Najpierw obficie klej, potem ilustracja i znowu obficie klej. Papier ryżowy to jest magicznie trwały papier, z którym cudownie przyjemnie się pracuje. Nie ma opcji na zmarszczki. A do tego, tak jak w moim przypadku, występuje w seriach, gdzie mamy na przykład 8 papierów o różnych ilustracjach, ale wszystkie się ze sobą łączą. Dlatego odebrałam 2 inne papiery z serii Kosmos na ścianki pudełka, ale o tym za chwilę. Wokoło wzorów maluję czarną matową farbą akrylową. Lekko najeżdżam na ilustracje po bokach, a gdzieniegdzie zostawiam białą przestrzeń. Następnie na wszystko nakładam primer do past do spękań. To jest mega ważny krok, bez którego spękania nie wyjdą. Primer to podstawa do uzyskania ślicznych spękań. Jest w kolorze mlecznym, a po wyschnięciu staje się przeźroczysty. Należy go odstawić na około 30-40 minut do wyschnięcia. Jeśli gdzieniegdzie wciąż jest mleczny kolor, to nic nie szkodzi, spękania i tak wyjdą. Teraz nakładam szpatułką pastę do spękań białą w miejsca, gdzie wcześniej wymalowałam na czarno, a w białe miejsca nakładam czarną pastę pękającą. Dzięki temu zabiegowi spod białej pasty będą prześwitować czarne spękania, a spod czarnej pasty białe. Ogólna zasada kolorystyczna podspękania mówi o tym, aby używać kontrastowych kolorów, żeby spękania były bardziej widoczne. Zauważ, że tam, gdzie położyłam czarną pastę na czarną farbę, spękań nie będzie widać. Ale to nie znaczy, że coś zepsułam, po prostu wyjdzie mi ciekawa struktura. A druga zasada mówi o tym, że gdy nałożysz pastę grubo, otrzymasz duże spękania, a jeśli cienko, to malutkie. Obie pasty lekko ze sobą łączę, aby powstały różne odcienie szarości, co znowu daje nam ciekawy efekt. Spękania pozostawiam do wyschnięcia na około godzinkę, a później lekko podsuszam suszarką, aby wydobyć dodatkowe spękania. Wydaje mi się, że wychodzą ładniejsze właśnie w takiej kolejności. Zauważyłam, że spękania suszone suszarką bez wcześniejszego przeschnięcia w normalnych warunkach są dużo większe i szparki są mega szerokie. Ale Tobie może będą się podobać. Na folię wylałam 5 różnych kolorów farb i past. Rozpoczynam mazianie. Mokrym pędzlem rozcieńczam fioletową pastę i nakładam obok miejsc, gdzie podobny kolor się znajduje. Przedstawiam Wam magiczną farbę, która jest jednym kolorem, a można z niej wydobyć aż 3. To metaliczna farba akrylowa, która gdy ją rozcieńczysz, otrzymasz niebieski. Nałożona grubo będzie metaliczno-zielona, a nabrana na wcześniej namoczony pędzel w wodzie zostawi złotą taflę. Po prostu magia. Rozcieńczam beżowy i zamalowuję miejsca koło wzoru, gdzie występuje ten kolor. Staram się pracować cały czas w ten sposób, pamiętając o rozcieńczaniu kolorów. Aby nie było widać pociągnięcia pędzla, mokrą chusteczką lekko tapuję po całości. Farbki przyklejają się do chusteczki i rozprowadzają nam kolejny kolor, który łączy wszystkie kolory dookoła.
Na wzorze zaznaczam różne kształty pasującymi kolorami, tak aby farby, które wybrałam, również znajdowały się na obrazku. Generalnie dużo paprania i trzeba w końcu powiedzieć koniec, bo robiłabym to do końca życia. Albo do dzisiaj. Jak wspomniałam wcześniej, na wzorze występują napisy, więc wyciągam stempel o wzorze druku gazetowego również ze stamperii. Nakładam czarny, wodoodporny tusz. To bardzo ważne, aby wybrać wodoodporny, ponieważ nie rozmaże się, gdy ponownie będziemy nakładać farbę lub pastę czy klej. Stempluję gdzie popadnie, omijając wzór jelonka i księżyc, ale nakładam na brzegi łączące wzór z pastami pękającymi. Nie dokładam tuszu, za każdym razem stempluję również resztkami. Wtedy wzór wychodzi delikatniejszy. Na wieczko nakładam Heavy Body Gel błyszczący, na który przyklejam złożony kawałek gazy, który lekko poszarpałam i zrobiłam w nim dziury. Wodą, w której płukałam pędzel, maluję gazę. Okrągłą ramkę tekturową z gałązkami i liśćmi maluję w podobny sposób jak wieczko, czyli różne kolory nakładam w różne miejsca. Na tył nakładam Heavy Body Gel i przyklejam na środek gazy. Na brzegi odbijam szablą w bąbelki, używając również błyszczącego Heavy Body Gel. Nadmiar zbieram szpatułką. Na gazie rozprowadzam troszkę kleju, może być też Heavy Body Gel i posypuję 3 kolorami Galaxy Flakes. Najwięcej daję w środku w ramce, a później wypełniam ramkę Heavy Body Gelem. Moje flakesy będą zatopione i lekko zmienią kolor. Posypuję również delikatnie po odbitym wzorze bąbelkowym. Niektóre z tych płatków przykleją się do niego. Strzepuję nadmiar i po lewej stronie ramki naklejam 3 listki oraz srebrną ramkę z ptaszkiem. Unieruchamiam wieczko taśmą malarską i zabieram się do zadekorowania ścianek pudełka. Wybrałam kolejny papier z serii Kosmos, który rozrywam na kilka części i przyklejam na klej do decoupage. Rozcinam wzór tam, gdzie jest łączenie wieczka z resztą pudełka, aby można go później otworzyć. Robię to, gdy wzór jest jeszcze mokry, bo nie zależy mi na tym, czy się rozerwie, czy nie, a chciałabym przyspieszyć pracę. Teraz pokazuję Ci, gdzie przykleiłam wzory. Kolejnym krokiem jest stopienie wszystkich tych wzorów tak, aby pasowały do siebie i do wieczka. I tak, mogłam całość robić w tym samym czasie, ale łatwiej mi było zacząć od wieczka i skupić się na mniejszej powierzchni niż na całym pudełku. Postępuję dokładnie tak samo jak przedtem, czyli maluję czarną farbą, nakładam primer do past, pasty w 2 kolorach. Mieszam je ze sobą. W środku na wieczku również przyklejam pozostałe wzory, a na spód nakładam preparat do spękań jednoskładnikowych. Wyjeżdżam nim delikatnie na ścianki, ale nie podjeżdżam pędzlem do końca pudełka. Po wyschnięciu maluję czarną farbą, do której dokładam odrobinę wody. Dobrze mieć troszkę rzadszą farbę, ale taką, aby kryła jednym pociągnięciem. Robię pociągnięcia do około połowy pudełka i maluję w dół pudełka. Staram się robić tylko pojedyncze pociągnięcia, a jeśli widzę, że jest dużo prześwitów, szybko dokładam warstwę. Jadę z kokcem dalej. Trzeba pracować w miarę szybko, bo spękania wychodzą błyskawicznie. Zamalowuję również ścianki oraz brzegi i wieczko pudełko. I znowu wracam do zabawy w papraninę, którą swoją drogą uwielbiam. Robię dokładnie to samo co na wieczku. Bawię się kolorami, a po wyschnięciu odbijam stempel z pismem.
Na spód pudełka nakładam trochę rzadkiego niebieskiego i turkusowego, aby przełamać tę czerń i biel. Gdy jest suche, zabezpieczam lakierem matowym. Po wyschnięciu odbitego tuszu odbijam znany już szablon bąbelkowy z Heavy Body Gelem. W środku pudełka tworzę podobną kompozycję do tej co na wieczku z zewnętrznej strony. Ucinam i rozdzieram gazę, przyklejam na Heavy Body Gel. Lekko barwię brudną wodą i dokładam drugi kawałek, bo wydawało się trochę pusto. Na środek, chociaż to raczej środek nie jest, przyklejam identyczną ramkę jak na wieczku. Maluję ją i posypuję gdzieniegdzie Galaxy Flakes. Wypełniam wnętrze ramki Heavy Body Gelem i odbijam szablon bąbelki po bokach. I posypuję fleksami. Na miedziany wzór zegarka nakładam srebrny wosk. Przyklejam w rogu ramki i dodaję kluczyk. I tyle. Obiecuję, że to już koniec. Na dekoczacie w środę zrobiłam też pasującą plakietkę do pudełka. Jak chcesz, to zapraszam do obejrzenia i subskrybuj mój kanał. Wszystkie produkty, które użyłam, a użyłam ich mnóstwo, będą na dole w opisie i zapraszam za tydzień. Pa! I Piotrek mi pokazuje, że łapki w górę.